Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enebie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie w zakupie korzystaj z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie bądź amebą, kupuj na Enebie. No dzień dobry, witam serdecznie już w takim pierwszym legitnym odcinku, poprzednim był wprowadzający, a i tak wiele się działo, ta bitwa magów, na sam koniec to aż mnie zaskoczyła i leciutko z fotela zrzuciła. Na wstępie łapę górę, soczysty komentarz, żeby mucie importante statystyki YouTube'a, Discordzik, polecam również dwa pozostałe kanały na YouTubie, Twitch, streamy, jeżeli chcecie na żywo Zajączka oglądać, no i nasz linkacz do Eneby, jeżeli chcecie tanie i bezpieczne gry zakupić. My natomiast rzucamy się dalej w naszą spaczoną, gnolarską, gnoluchową fabułkę kojarzy, jak nazwa tego kraju kojarzy mi się z tymi tuktukami indyjskimi, a to nie jest dobre skojarzenie, w ogóle Indie nie są dobrym skojarzeniem, ale bo nasze gnolarze są piękne, a Indie są jakie są, dlatego nasze tuktuki muszą gnoluchować i ekspansję prowadzić, jeżeli chodzi o to uniwersum. Ale jeżeli chodzi o prowadzenie ekspansji, jest problem, bo dość chyba trudny i ambitny kraj sobie wybraliśmy, szerząc nasze spaczenie. Z jednej strony mamy całe fabułkowe nastawienie, jak będziemy się zmierzać z tym większą federacją, większą watachą gnolarzy z Zokli, gdzie najpierw musimy troszeczkę wykorzystać ich zaufanie. Tu sobie czytałem misję, wykorzystywać ich zaufanie, ich przyjaźń, wspólnych wrogów, a potem będziemy co nieco sabotować ich istnienie, bo oni tutaj mieli jakąś fabułkową wojnę z człowiekami i oni docelowo mieli to wygrać, jak sobie tutaj czytałem. I na koniec końców wyzwiemy na pojedynek, a właściwie rzucimy im wyzwanie. Rozpocznie się wielka wojna czasów i mamy fabułkowe zakończenie tej wielkiej wojny czasów, ale to wszystko nadejdzie. Póki co musimy się skupić na elfiakach i plan na dzisiejszy to są te elfiaki. Będzie wielka wojna naszych czasów. To są elfiaki, elfiaki wspierane przez pozostałe elfiaki. A z Sarajendu. Dobrze, jakby się udało z powrotem. O, oni chcą już sojusz. Jakby się udało odzyskać sojusze, to jeszcze rebelię feudali trzeba wprowadzić. Bo na razie ten kierunek, powiedzmy, tu mamy kierunek wschodni, a tu mamy kierunek zachodni, jeżeli chodzi o nasze drzewko, i na razie ten kierunek zachodni jest całkowicie poza naszym zasięgiem. Sorry, mea culpa, jeszcze zanim, żeby odcinek nie przymulał, szybka wojna, rzucimy tego jednego trybuta na kolana, który kiedyś był z trybutem z Okkali, ale z racji tego, że oni tam te swoje wojny prowadzili, ci trybutariusze nie są zbyt lojalni, nie są w stanie ich pilnować. Proszę bardzo, nie będzie go bronił. Także my na siłę fabułkowo rzucimy trybut, a to oni mają, widzę, jakąś świątynię tutaj. To są... jest teokracja człowiecza. Jest teokracja człowiecza na tych pustkowiach. Zrobimy szybką wojnę, co by odcinek dzisiejszy za mocno nie przymulał. Wiecie, co jeszcze zrobimy? Wprowadzimy edykt dla naszego estate'u maguchów, wprowadzający, znienoszący redukcję na badania magiczne. Dostaniemy światowe, globalne -2 do deep repa, bo będziemy pewnie robić nielegalne, magiczne czary-mary, ale spodobała mi się ta magia. I ja wierzę, że w magii jest przyszłość i nasza czarodziejucha, przywódczyni, gnolarcha, gnolowica, Tukczynia będzie się szkolić w działaniach magicznych, a zwłaszcza chciałbym, żeby się w tej nekromancji ćwiczyła. Necromancy spell i studiuj magię nekromancji. A 50 deep pointów do końca życia Diplomatic Reputation, Legitimacy, szansa na Era, Diplomatic Relations. Aha. Oj. Taka jest cena za posiadanie wiedzy nekromantycznej. To są... My nie mamy Eira cały czas. Cholipka. Jest mechanika z decyzji, że jak oblegasz fort, to możesz rzucić specjalnego spelucha na fortyfikację i można pewnie rozwalać i przyspieszać oblężenia za pomocą czarów. The event Greater Fireball happens. If the spell succeeds, the besieged province will get. Okej, ten Fireball jest za darmo. Tutaj generalnie 10 Devastation, prowincja Earthquake, Local Defensive Supply, Monthly Devastation. Ty, albo trzęsienie ziemi możemy zrzucić. Dobra, rzuć tego Fireballa. Aha, to kosztuje 10 militarnych pointów. 90% szans, że Fireball trafi.
Dobra, Jolo, co prawda ona ma 5 siege'a, więc to oblężenie by i tak szybko poszło, ale chcę przetestować. Dawaj, rzucaj tego Firebola za 10, bo wyłom by kosztował... a nie możemy zrobić wyłom, bo nie ma jeszcze artylerii. I... Wielki Fireball trafił. The defenders in the siege, they will get minor penalties. Aha. I dzięki temu skoczyło od razu na 0. Ale wyłomu nie zrobiłem, myślałem, że wyłom zrobi. Może tam te pozostałe jakieś czary. Ale fajne, z 10 military pointów? Podoba mi się taki futurek. Dowalona jest ta modyfikacja. Jak jeszcze fabułkę będziemy w to zarzucać, Jezus, żeby ta fabułka była jak naszych platynowych krasnali. Jest piękna seria z platynowych krasnali dla patronów. Jak ktoś nie widział, to polecam bardzo serdecznie. I to nie ma limitu, ja mogę te siege'owe czary rzucać non-stop. Dobra, dawaj, bo tutaj jest oblężenie a, to są równiny. To jest w ogóle wejście do gór. Ty, jakieś krasnale, co to są? To są krasnale... To są krasnale, ale jaka kulturka? Jaka kulturka? To są cytrynowe krasnale? Na tym Azerbajżanerze jest fajny motyw, że klany krasnali są nazywane po metalach szlachetnych, są złote, platynowe, srebrne, jakieś tam ametystowe i tak dalej, to są ich kulturki. Ale tak czy siak, rzuć, podoba mi się. Dawaj, rzucaj. Teraz zrobimy Earthquake'a. Earthquake, pyk. 20 militarnych pointów, 5 tych. A, jest tylko 40 do 60, to może jakiś inny czar, który się uda, żeby przetestować. Meteorem możemy walnąć. O, no i meteor, znowu 50 militarnych pointów, trochę dużo już 50, ale dla testów. Meteor, jak dron paradyżu prześladuje zająca na streamach na Twitchu, jak gramy w jakieś gry paradyżu, tak tutaj teraz sami możemy meteorem walnąć w zamek. No jakby meteor walnął, to raczej by nie było co zbierać z tego zamku i z armii go oblegającej. No ale zrzucaj. I... Pięknie. Poczekaj, jakie to jest? To jest na minus 7 statystyki. Tracimy 30 militarnych pointów. No i od razu weszł kolejny poziom oblężenia. Na 28 skoczyło. Jeszcze jakby wyłom zrobić, bo nie ma wyłomu, to instant praktycznie fort mamy rozwalony, zdobyty. Nice. Ładne to jest. I my mogliśmy ją stracić, rozumiesz? Na samym początku, jak mieliśmy ten pojedynek czarodziejuchów, to my mogliśmy go przegrać. I byśmy nie mieli naszej gnojowicy, czemu ona ma tak prolatyczne imię? Tluktusznicy. Bardzo ważne jest, żeby na tej modyfikacji zagłębiać się w lore, a przede wszystkim przeglądać sobie misje z drzewek, bo chciałem już ich sobie zwasalizować, tutaj wysuniętych mieć frakcje, ale patrzę, że mamy potem misje, że my musimy ich zagwarantować. Jeżeli będą naszymi wasalami, to ja nie mogę im chyba dać gwarancji, nie wiem, czy to tak zadziała, więc po prostu weźmiemy od nich szekle. A generalnie fabułka jest taka, że to są człowieki, które tutaj sobie żyją na tym przedmieściu tych serpentynowych gór i oni będą mogli potem rajdować za pomocą drobnej ilości naszych szekli. Będą mogli potajemnie rajdować tą Zokalę, jeszcze bardziej ich osłabiając. Więc niby nasi rywale, ale tak naprawdę mamy wspólnego wroga. Także weźmiemy od Ciebie tylko szekielki. Weźmiemy tylko od Ciebie szekielki i to chyba tyle. Misja zrobiona. Oczywiście nie ufamy naszym sąsiadom ze wschodu, ale póki co są przydatni. Przy okazji nasze tuktuki dostają permanentne claimy na całe ich ziemię. Oczywiście do wojny dopiero... A nie, sorry, to nie są na ich ziemię. Myślałem, że my dostajemy jakieś przygraniczne regiony. Musimy z nimi teraz wbić fejworki. Przydaliby nam... Oni już są chętni. To możemy lecieć na kolejną wielką wojnę naszych czasów. Żeby zjednoczyć się z gnolami okupowanymi przez jakieś królestwo elfów Eldasa III 660. No widać, że na walce się nie zna, nie jest maguchem. Więc jak nasza wspólna inwazja gnolarsko-harpiowa, przynajmniej że mamy też sojusz z harpiami z tych na północy gór, to myślę, że byłoby pięknie. Oni by byli wspierani przez te elfiaki, znowu człowieki, elfiaki z zachodu i relaliów. Brawo, mamy dziedzica. To jakoś na tej modyfikacji można robić tak, że od czarodziejów też dostajemy dziedzica. Jakoś się eventami czy misjami klikało. 054. No... Szału nie ma. I to bardzo nie ma szału. Nie wiem, czy się go nie pozbędziemy. Łącznie 9, 0 administracyjne, fajne 5, tutaj 4 też nie jest złe. Ale myślę, że to jest ameba.
To jest ameba, która zaraz zostanie klasycznie wyrzucona przez okienko z naszego pałacu za kosztem 50 prestiżu. Swoją drogą, jak mamy szekle, to możemy odbudować nasz pałac. Kamienny pałac w naszej stolicy. Na razie nie chcę wydawać szekli, będą na misje potrzebne i będziemy potrzebowali dużo szekli, żeby wprowadzić feudalizm, a renesans już tam się gdzieś pojawił, więc i tak jesteśmy do tyłu z techami. A żeby seria nie przymulała, lecimy na kolejną wielką wojnę naszych czasów. No może nie aż tak wielką, na razie taką. Wykorzystujemy nasze harpie i naszych sojuszników z wschodu. I ta wojna jest fabułkowo-lorowa, że gnoly się zjednoczyły w wspólnej wojnie przeciwko inwazji elfiaków. Z tego co rozumiem, to tutaj są nasze jakieś takie etniczne golarskie ziemie, a elfiaki tutaj przybyły pacyfikować naszą spaczoną kulturę i religię. I tylko na czas tej wojny, bo tutaj mechaniczki tego wymagają, możemy dostać moralki plus 10. I nasz sojusznik dostaje też dzięki nam moralki plus 10 na czas 5 lat. Wiem, że można by było trachować na lepszą, większą wojnę, ale z racji tego, że to wymaga i dosłownie walki z tymi oponentami tutaj, potem nam się zablokuje misja. Także klikajmy od razu. I myślę, że też od razu możemy rzucić czara oblężniczego i fireballem skruszyć troszeczkę wolę do obrony. Jak wielki fireball misses na 10%! Dron paradyżu nas Cooldown jest miesiąc, ok, czyli co miesiąc można rzucać tego. Dron paradyżu jednak wykrył. Zmiana, granie na modyfikacji nie zmyliło drona. Chciałem to szybko zdobyć, bo jesteśmy pomiędzy dwoma wielkimi armiami, a zanim harpie się zbiorą i nasi sojusznicy to chwilę czasu minie. Czy wy też macie czarodziejucha? Też macie czarodziejucha. O kurde, to potem może jeżeli obaj nasi przywódcy dożyją, nasza gnolica i tutaj ten gnol, to będzie wielki pojedynek czarodziejów. No i na razie oblegamy. O, tu był ten czar, bo poza tym, że nasz przywódca może czarować, to jeszcze mamy tą gildię czarodziejów, nie? I tutaj możemy spróbować, żeby czarodzieje wykraftowali nam kolejnego dziedzica czarodziejucha za 108 szekli. Spróbuj jakiegoś tam magicznego bobasa wytworzyć. Drogie to, drogie. 108 szekli na początek. Niech oni tam kręcą szponcą. Jak tak sobie czytam, to ta nasza Tluktucica to jest taka francuska Jeanne d'Arc tego uniwersum, gdzie to na niej opiera się obecnie walka o przetrwanie tych stad gnolarzy, którzy kiedyś swego czasu byli potęgą, a teraz to już nawet kamienie zapomniały, nie, tylko kamienie pamiętają o dawnych czasach. I kolejna ciekawostka, że wśród gnoli dominuje matriarchat. To kobiety są głównie przywódczyniami i dowodzą całymi stadami. Teraz możemy decydować, czy będziemy dalej stawiać na matriarchat, żeby długość życia... Ona nie ma jakichś wybitnych statystyk, ale jest potężnym magiem. Możemy jej spróbować przedłużyć życie o 10%, albo lecieć w Demonic Power. Ten Demonic Power na początek mi się nie podoba, bo będziemy musieli naganiać techy, a tam im większym Demonic Power, tym droższe są te technologie. Prawda, za Demonic Power można sobie tutaj bonusy klikać. No ale... Aha, jakbyśmy kliknęli i przepalili tego, nie? Ty, to nie głupie. Dawaj może National Unrest i Province War Score minus 10. Przepalimy 10 Demonic Power i będziemy mieli tańszą technologię dzięki temu. Ale tu wrzucimy długość życia o 10% i administracyjna technologia o 5% tańsza. No i niby prowadzimy wspólną wojnę ramię w ramię z naszymi wschodnimi gnolarzami, ale mamy wystarczająco siatki szpiegowskiej 200 szekli, że możemy zacząć ich troszeczkę supportować, podnosząc im unrest i wprowadzając separatyzm na te prowincje. Widzę, że możemy zrobić kolejnego questa, gdzie możemy zrobić questa. Tego na razie nie klikaj. No to już bezpośrednio prowadzi do konfliktu z nimi, a póki co jeszcze potrzebujemy ich wsparcia w tej wojnie zwłaszcza. No i tu przydałoby się kolejne oblężenie przyspieszyć, także rzucamy kolejny czar oblężniczy, kolejny fireball, 90%, tym razem trafił, świetnie, od razu przyspieszyłeś, zdążysz się schować na oblężeniu, bo póki co nasi sojusznicy ładnie przepalają wszystkie armie. Ja się skupiłem na oblężeniu, żeby zająć kluczowe prowincje, żeby ta zakola nam nie przejęła prowincji, których potrzebujemy do questów. I warto pamiętać,
że ta modyfikacja wprowadza coś takiego jak kulturki z tych fantastycznych uniwersum. Jak widzicie, tu jest cała masa i my odnośnie tych kultur możemy stosować odpowiednie polityki. Oczywiście u nas główną kulturą są gnole. Nie wiem, czemu gnole są podwójnie. Są gnole? Nie, dobra, może tylko tu się wyświetlały. Jak widzicie, mamy tylko na razie akceptowalne jedyne gnole, ale mamy jakieś drobne mniejszości człowieków i mamy event odnośnie jakiejś dosłownie minimalnej społeczności elfiackiej. Możemy grać, że podbijamy multikulti i tak dalej, albo możemy ich... Tania siła robocza już czeka. No i proszę bardzo, Gildia Maguchów wykrawciła nam dosłownie następcę 2-1-4. 2-1-4, rozumiesz? Łącznie 7. Ale jeżeli będzie miał perki magiczne, a zanosi się na to, że będzie potężnym magiem, no to w teorii to w ogóle jest znowu ona. No to możemy robić dynastię tych Tlukcic. Tlukcicyc. I unikalna dla nas druga tierowo reforma, naprawdę unikalna. Możemy wbijać sobie government reform za wygrywanie wojen z nie naszymi frakcjami, w sensie kulturami. Możemy wbijać sobie za stawianie budyneczków, albo co ciekawsze, możemy robić taksometę, proszę bardzo. Gnolarze mają zamiłowanie do taksowania prowincji. Albo możemy grać totalnie pod papety. Ta frakcja mi się wydaje, że ona jest pod robienie wasali. Moglibyśmy spróbować tworzyć wasale i grać pod tych wasali. No nie jestem fanem grania pod papetów, ale weźmy. Tam jak sobie przejrzałem, to dalej mamy też fabułkę pod tworzenie tych papetów. Zróbmy sobie jeszcze, papety będą nam podbijać o 5% reform Government Progress. Także wprowadźmy to. Więcej fireboli! Tak jest, fireball trafił w stolicę żółtych elfiaków. Król Teolrion I nie schowa się nawet za murami. Kurde, nie wiem co zrobić z tym dziedzicem, no bo 2-1-4, my na niego zapłacili szekle. Znowu mam przepalać 50 prestiżu, żeby się go pozbyć i potem szekle, żeby mieć czarodziejucha, ewentualnego dziedzica. Podobają mi się ci czarodziejowie. Fajnie można czarować przy ich pomocy. Hehe, czaisz. Można czarować w sensie, że nie tylko czarować, ale też... no, mechaniki różne, takie wszelakie. Rozumiesz? No. Okej, jak ta nasza, tu widzę, że król elfiacki dowodzi, tu nasza czarodziejczyni, nasza magiczka. No moralki mają wyższe, no my jesteśmy na razie z tyłu troszeczkę z technologią i oni pewnie jako elfy tam mają swoje kulturowe mechaniki. 0 do 5, 5 w szoku dodatkowego, no mimo wszystko powinna sobie poradzić w tej bitwie. Ale te nasze gnole są piękne. Piękny jesteś, gnolu. Nie zmieniaj się. Wiecie, jaki minus będzie robienia tych papetów i grania pod papety? Że nie będziemy rejzować prowincji za bardzo. O, jaki doradca! Misję my zrobili i dostali all power cost minus 2,5%. Jakie to jest piękne. Zapomniałem, że to są mechaniki all power costowe. Jak jeszcze byśmy zaczęli wydobywać taki surowiec demeryt, to się nazywa dwimeryt. Jak graliśmy krasnoluchami, to go wydobywaliśmy. Porąbane, jakie on bonusy daje, jaki był drogi. Dobra, spróbujemy. Oj, to jest 20 000. Oni mają lepszą armię. I my tylko na ilości żeśmy wygrywali. Dobra, to może na razie tak skromniej. Szekle, warrepsy i spillagerujemy tobie stolicę. Na razie bez podbojów, bo to też jest mega duża agresja ekspansji. Jeżeli chodzi o podbijanie tych elfiaków bez casus belli, w sensie bez roszczeń i tak dalej, także na razie w ten sposób, ale mamy swoje, że tak powiem, cele na wschodzie. Przede wszystkim te dwie prowincje i tutaj chapiemy ile się da prowincji. Jak zabierzemy te prowincje, zyskamy w oczach Zokhali, będą nam jeszcze bardziej ufać, dzięki czemu będzie nam jeszcze łatwiej ich zdradzić. I to zajęcie tych dwóch prowincji tutaj będzie pomocne w przyszłym konflikcie z Zokką I. Podoba mi się logika tych gnolarzy. Piękne to jest. No dobrze, prowincji znowu dużo nie wzięliśmy, bo jest bardzo duży problem z agresją i ekspansją. Nawet pozwoliłem sobie wrzucić tutaj agresja i ekspansja minus 10 za naszą szkołę religijną. A
Odpalimy teraz 2 nowe prowincje. Git, bardzo ładnie. Skorujemy je sobie. I mamy tak, jednego questa, dostajemy 10 prestiżu, trust. Dobra, będzie łatwiej jeszcze ich zdradzić. Friends Forever. I teraz odpalamy tą misję. Co będzie nas już jednoznacznie ciągnąć w stronę konfliktu z Zokką I, czyli przywódcą tych wschodnich gnolarzy. I od razu możemy odpalić kolejną mechanikę. I to jest jakiś demoniczny aspekt naszej religii, ta? To jest drogie, bo 300 mana pointów poleci. Do końca życia naszej przyuczeni dostajemy Yearly Demonic Power i potem zielone płomienie oznaczające ciało naszej przywódczyni pomogą przy ewentualnym konflikcie z Zoką. Zakładam, że to też będzie pojedynek magów, będzie nas czekał. No dobra, odpal to, tak czy siak musimy zrobić. I tu już możemy rzucić wyzwanie naszym dawnym sojusznikom. Drodzy przyjaciele, mamy sojusz, walczyliśmy w ramię za sprawę naszych gnolarskich tradycji. Więc teraz możemy rzucić wam potężnego insulta, że wasza stara gnolara była chomikiem. Dobra, wysłaliśmy im tego insulta i możemy kliknąć misję. I stanie się event, The Challenge. Nie wiem, czy nie za wcześnie to robimy. Może chociaż feudalizm byśmy przyjęli. Może chociaż trzecią militarną byśmy przyjęli. Ile za ten feudalizm? Dalej jeszcze nie ma feudalizmu. Wielka wojna z elfiakami dobiegła końca. Póki co pewnie jeszcze nie jedne nas czekają, ale nasi wschodni sojusznicy, w tym ich przywódca wodzu wschodniego sztaba Zokka widzi w nas sojuszników. Tymczasem podchodzi do niego nasza szefowa, nasza Tluktutowa i rzuca mu wyzwanie. On jest całkowicie zaskoczony, gdyż widział w nas sojuszników, jednak takie są twarde prawa gnolarskiej tradycji. Rzuca pojedynek o władzę nad plemieniem. To też jest czarodziej, co jest niejednokrotnie podkreślone, ale że jest słabszym czarodziejem. Przynajmniej tak się na razie wydaje. Jego aura jest dużo słabsza i nie ma wśród praw ani tradycji gnolarzy wymogu, żeby Zogga musiał zaakceptować pojedynek, ale akceptuje go mimo wszystko. Zwycięzca bierze wszystko. I oto pojedynek magiczny. Ja myślałem, że to będzie wojna i w międzyczasie oni będą walczyć na czary między sobą. Nasza Tlukciucica ma więcej HP, dużo mniej many. Zaczyna z shieldem. Ma mniejszy spell power. Ma większy resistance, większą celność i taki sam evolution modifier. Dobra, ale myślę, że ten pojedynek maguchów zostawimy sobie na kolejny odcinek. Tutaj wam podziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję za oglądanie do końca następnego. Cześć, cześć.